Justyny nie dogoni! Ale ja nie Justynę gonię! I dogoniłem. Odcinek specjalny, zimowy, samce alfa, witamy. A w tym odcinku znowu 159, ale tym razem wersja limitowana z pakietem TI Turismo Internazionale, o którym zaraz opowie więcej jej szczęśliwy właściciel Kamil. Cześć. Cześć. Co dostałeś więcej do twojej dziewiątki w pakiecie TI? Zacznijmy może od zewnątrz. Od zewnątrz mamy nakładki progowe od wersji TI. Zawieszenie obniżone 35 mm. Do tego 19-calowe koła, Ale których dzisiaj nie mamy. zimowe, Mamy rozumiem. buciki zimowe. Zwiększone tarcze oraz zaciski z przodu do 334 tłoki Brembo. A tak zwane duże Brembo. A w środku? W środku mamy czarną podsufitkę, kubełkowe fotele wersji TI, sportową kierownicę, aluminium szczotkowane i oraz nakładki na pedały aluminiowe. No ale twój samochód wyróżnia coś jeszcze. Tak, mamy tutaj jeszcze pakiet customowy, na którym byłem na skanowaniu 3D samochodu w firmie Maxton. Robili ten pakiet na zamówienie. Z tego pakietu składa się, jak widać, splitter przedniego zderzaka, dokładki progowe, lip na tylnią klapę oraz dyfuzor tylniego zderzaka. Prosiliście w komentarzach, żeby w naszym odcinku pojawił się silnik 3.2 JTS. Spełniamy dzisiaj Wasze życzenie. Pod maską tej ślicznotki znajduje się taki właśnie 6-cylindrowy 260-konny silnik, czyli opcja najmocniejsza. Ale przypatrz się dobrze, Mariusz, bo ja tutaj żadnej koniczynki nie widzę. Otóż to, można łatwo zostać wprowadzonym w błąd, ponieważ jeżeli zobaczycie 159 z koniczynką, to ta koniczynka została tam przyczepiona przez właściciela, ponieważ żadna wersja 159 nie ma w oryginale naklejonej koniczynki. Mariusz odrobił lekcję, prostujemy. W 159 w wersji Quadrifoglio Verde nie było. A dodatkowo ten samochód jest kuty na 4 buty. Czyli jest zastosowany w nim legendarny rodzaj napędu Q4, który stał się legendą na dobrą sprawę w latach 90. za pomocą 155 i 164. Co tobie, jako kierowcy, taki rodzaj napędu daje? Mamy tutaj bliźniaczy napęd do Quattro, czyli przekładnie typu Torsen. Komfort prowadzenia na co dzień, permanentny stały napęd na 4 koła, pewność w każdych warunkach, zawsze można liczyć na niego. Ciekawostka jest taka, że przekładana jest większa moc na tylnią osi. No właśnie, to jest pytanie, czy ten napęd rozkłada się równomiernie, czy nie? Podczas jazdy normalnej, w normalnych warunkach, przy stałej prędkości tak. Jest to 50 na rozkład mocy 50/50, tak. Ale w momencie agresywnego przyspieszania, przełożenia dużego momentu obrotowego, zmienia się ten napęd od 75% na tył do 25% na przód. Widać to bardzo dobrze po zmianie opon, ponieważ wymieniając opony na tym aucie widać, że zjada dużo szybciej tylnie opony niż przednie, gdzie 159 w teorii przynajmniej normalne wersje miały napęd na przód. Zgadza się. Dobrze! Kamil, jedno długie pytanie. Czym jeździłeś wcześniej? Dlaczego później wybrałeś Alfa Romeo i dlaczego wybrałeś ten konkretny model? Poprzednie samochody, no tu nie mamy się czym za bardzo pochwalić, niestety. Dlaczego Alfa Romeo? Szukałem dużego auta z mocną benzyną. Jeremy Clarkson kiedyś powiedział, że każdy fan motoryzacji powinien mieć chociaż raz Alfa Romeo, tak? Więc wybór padł na Alfa Romeo, że będzie to Alfa Romeo. Na początku rozważałem 156 w wersji GTA 3.2, ale z racji designu i braku napędu, ponieważ 156 mamy przód napęd, kryterium było takie, że albo tył napęd, albo napęd na 4 koła. Mamy tu w 159, jak widać, V6, czyli mocną benzynę z napędem na 4 koła, więc wybór był prosty. Kwestią już dalej było tylko znalezienie konkretnego egzemplarza.
co znalezienie 159 w TI w 3.2 w wersji TI nie jest proste, ale jak widać znalazło się szczęśliwie. Był to samochód używany, sprowadzony z zagranicy, na szczęście bezwypadkowy. Tradycyjnie. Pytanie o anegdotki i śmieszne historie związane z użytkowaniem tego samochodu. Zacznijmy od tego, dlaczego nie mogliśmy nagrać tego odcinka 2 tygodnie temu? Historia jest dość zabawna, ponieważ człowiek, że chce być dobry. Dostałem telefon, kolega poprosił mnie, żeby go wyciągnąć z zaspy. Więc pojechałem, wziąłem linkę, pojechałem wyciągnąć go z zaspy. Ciężko się było dostać do niego, jak na przednią napędówkę. Przyznam szczerze, że wbił się dość głęboko. Jaki to samochód? To był Opel Astra, 2. Wbił się dość głęboko, na tyle głęboko, że nawet mój napęd na 4 koła nie mógł sobie za bardzo poradzić z tym, ale tak, udało się. Dojechaliśmy do niego, zapięliśmy go na lince. Wyciągłem go. W momencie, kiedy dojechałem do skrzyżowania, wyciągając go, ja się zatrzymałem, a kolega, że miał zarodzone lusterka, nie widział nic, więc przyłożył mi. I taką oto dostałem zapłatę za pomoc. Ale to nie jedyna ciekawa i zabawna historia, prawda? Tak, ciekawa, nieciekawa, może nie do końca śmieszna, aczkolwiek tak, poprzedni właściciel zaniedbał troszkę silnik, który padł. Okazało się, że obrócił panewki, więc szukając motoru okazało się, że w całej Europie są tylko 2. Jeden jest w Brukseli, a drugi jest w Będzinie. Czyli też na B. Czyli też na B. I co, bliżej było do... Morał jest prosty, chciałem do Brukseli już jechać, no ale się okazało, że w Będzinie jest też. Jest bliżej. Jest bliżej. I teraz wszystko już szczęśliwie dobrze Tak, działa. oczywiście szczęśliwie, teraz już drugi rok użytkuję ten samochód i nie mogę złego słowa powiedzieć na ten silnik. Wierzymy na słowo, że silnik z Będzina sprawuje się bardzo dobrze, ale zaraz zobaczymy, jak sprawuje się w czasie jazdy. To co? Jedziemy? Jedziemy. No to jedziemy. Dobra, wiemy, że komfortowo wygląda to wszystko ze zewnątrz. W środku, w tych kubełkowych fotelach siedzi się również komfortowo. Z tego, co mówiliśmy w kuluarach, to one są chyba troszeczkę niżej wpasowane w to auto, nie? Mierzyłem siebie do zwykłej wersji, nie TI, a niestety minus jest taki, że okazuje się, że przy moim wzroście 2 metry praktycznie nie wchodzę do zwykłej wersji TI. Brak miejsca po prostu na głowę. W tych kubełkach TI tego miejsca jest znacznie więcej. Są głębiej osadzone, same fotele są głębsze i wbrew pozorom duża różnica dla wysokich użytkowników między wersją TI a wersją zwykłą. No i oczywiście wyposażenie w środku jest dużo bardziej bogatsze. Mamy podgrzewane fotele, mamy komputer pokładowy. Mamy fotele z pamięcią, w pełni regulowane elektrycznie. Cóż jeszcze z dodatkowego wyposażenia? To jest cudowna rzecz, którą mamy zamontowaną, mówiłeś, fabrycznie w osłonie tutaj. słonecznej, tak, Tak. możemy pokazać. W osłonie słonecznej mamy fabrycznie montowanego pilota do sparowania z bramami garażowymi O, oraz z bramami wjazdowymi. no to jest naprawdę To jest wygoda. W aucie tej klasy taki duży plus. Ale samochód jest też niżej zawieszony, więc To jest akurat co wpływa do na komfort komfortu. jazdy na polskich Sama drogach? twardość zawieszenia jest w sam raz. Jest idealnie wypośrodkowana. Nie jest za twarde, nie jest za miękkie. Pewność prowadzenia. Problem się robi tylko w jednej sytuacji, aczkolwiek inwencja naszych polskich budowniczych, między innymi progów zwalniających. Standardowy, zwykły próg plastikowy, nie ma żadnego problemu. Dziwne konstrukcje z kostki, które są wyniesione na dużą wysokość, no tu się zaczyna zrobić problem, bo jednak zahacza już podwoziem gdzieś ten samochód. To kolejne pytanie. 3.2 JTS, 260 koni, Q4, to waży i to też spala, prawda? To waży bardzo dużo. Nie czarujmy się, to na 900 masy własnej jest to bardzo duża masa własna jak na auto tej klasy. Czyli na przykład w porównaniu do 1.9 JTDM to jest kilkaset kilogramów, prawda? Tak, jest to Więcej. różnica około 300-400 kg między 1.9 JTS. Między 1.9 JTDM. Różnica się bierze z dołożonego tylniego mostu, wału, a także sama jednostka jest ile silnik, cięższa. prawda, jest dużo cięższy, Tak, cięższy. mamy tutaj fałkę już, niezwykły silnik. No więc jak wygląda spalanie w takim razie? No i tu jest właśnie największy ból z tym Słyszałem, że samochodem. chcesz nakleić na twoją Alfę plastry Nicolette. Tak, żeby ją oduczyć palić. Przyznam szczerze, że pomysł sam w sobie być może być genialny, no ale jeszcze nie próbowałem, dojdziemy do tego. Spalanie jest duże, no nie czarujmy się, między 17 a 20 litrów, tak w trybie miejskim do jazdy na co dzień, no to
Jak już tu w poprzednim odcinku komentowaliście, to złotówka za kilometr. Niestety tak trzeba to liczyć i tak trzeba to rozpatrywać. No tak, no ale coś za coś. Coś za coś, tak? No mamy, właśnie. mamy osiągi. I jeszcze moja ulubiona część, czyli jak depniesz, jak przyciśniesz, to ile pali wtedy? Powiem szczerze tak, tak do jazdy na co dzień mam bardzo ciężką nogę, no i to właśnie to deptanie na co dzień to jest to spalanie około 20 litrów. Jeżeli ktoś jeździ delikatnie, naprawdę można tym autem się bawić w 15 litrach. Dobrze, 20 litrów, co mamy w zamian? Czyli osiągi. Właśnie, Co mamy w zamian? Mamy w zamian niecałe 7 sekund do setki. Plus do tego prędkości tutaj dalej autostradowe 170-180 do 200, to auto dalej przyspiesza bardzo chętnie, do tych 250 no bardzo chętnie idzie cały czas. Na Czyli niemieckiej na autostradzie niemieckiej- ile najwięcej no. jechałeś? Tak, ogranicznik jest 245, ogranicznik nie schodzi. Okej. Okej. Na niemieckiej autostradzie Tak, jadąc na do Będzina autobanie, oczywiście. autobanie. Tak, a powiedz mi, skoro mamy już to wszystko, te wszystkie tematy poruszone, no to ważna też rzecz, która odstrasza wielu fanów motoryzacji przed Alfami, czyli awaryjność. Jak to wygląda w realiach? W realiach wygląda to tak, że poza skatowanym motorem przez poprzedniego właściciela i wymianą tej jednostki przez 2 lata i około 30 tysięcy kilometrów palcem nie tknąłem mechanicznie samochodu w ogóle. Ani zawieszenia, ani A osprzętu używasz go silnika. dosyć często, prawda? No, często. To nie jest auto na co dzień do jazdy, to jest auto dla rozrywki, ale mimo wszystko około 10 do 15 tysięcy rocznie, więc praktycznie normalne użytkowanie, bo tak po tyle kilometrów robimy. Nie dotknąłem tego palcem, nic. No dobrze, a jest taka rzecz w każdym samochodzie, która bez względu na to, jakbyśmy je kochali, trochę nas denerwuje. Czy masz coś takiego tutaj, że coś cię tak delikatnie drażni? Powiem szczerze, że przy masie prawie 2 ton te 260 koni jest Troszeczkę jest jeszcze fajne, brakuje, tak? tak? Powiedzmy wszystkie 1.9, 2.0, 3.0 TDI mimo wszystko, możecie wierzyć lub nie, zostawię, aczkolwiek jest lekki niedosyt, że to troszkę tej mocy mało, ale to apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc tu ciężko rozpatrywać. Aha, dobrze. A w wielu komentarzach na forach alfaholickich Pojawia się jeden negatyw. Tak, negatyw. No, pojawia się porównanie do tej legendarnej jednostki, legendarnych jednostek Busso. A może Że nie jednak tyle to już porównanie, nie jest co... to samo, to już nie jest ta V6, nie to brzmienie, nie te osiągi. Jak się do tego odniesiesz? Jak się do tego odniosę? Że to nie już alfowska. Tak, ale ja się odniosę w ten inżynieria. sposób. Dalej jest to alfowska inżynieria, niestety. Jest to montowane przez Alfa Romeo, jest to montowane w samochodzie marki Alfa Romeo, a drugi minus, największy dla mnie w Busso, to jest to, że w Busso są tylko przód, napędy, niestety. Nie mamy tutaj w Busso napędu na 4 koła, a to jest chyba jeden z największych atutów tego samochodu, ten permanentny, stały napęd na 4 koła. Fakt faktem, Busso brzmi pięknie, to jest po prostu miód i cudowna melodia dla naszych uszu, ale nie ukrywajmy, ta maszyna, ta czarna pantera, która tak pięknie prezentuje się na śniegu, też brzmi cudownie. Mało tego, ma tutaj mały magiczny instrument do poprawiania dźwięku. Jest Myślę, że szybka jak pozwolę ci Kowalczyk, przepraszam, ale równocześnie podrasowana jak Biergen. Myślę, że dam Ci tą przyjemność użycia go. Czyli mogę? Proszę bardzo. Uwaga. Uwaga, słuchajcie. I tyle? Aha. Proszę bardzo, wytłumacz naszym widzom, co to znaczy, co to jest za guzik. Jest to sterowanie klapami wydechu, ponieważ wydech jest delikatnie zmodyfikowany. Ma wycięte parę rzeczy. Guzik ten sprawia, że otwiera się klapa, która pomija jakiekolwiek tłumniki i otwiera praktycznie czysty przelot. Czyli tak zwane równe portki, tak? Równe portki dokładnie, które radochy dają każdemu. Nawet tym, którzy stoją z boku i... Szczególnie Nawet- sąsiadom o 6 rano. Wybitnie, wybitnie. A teraz nowość. Nasz program wyróżnia to, że pokazujemy Wam nie tylko ciekawe samochody, ale także opinie ich właścicieli, którzy znają jego wszystkie wady i zalety. Dlatego w tym odcinku, jak i w całym następnym sezonie będziemy prosić właścicieli o ocenę swojego samochodu w 4-stopniowej skali w 4 kategoriach. W każdej kategorii właściciel będzie mógł przyznać swojemu samochodowi 4 koniczynki. Zapytamy właścicieli o spalanie, osiągi,
awaryjność oraz o komfort jazdy. To od czego zaczniemy? No może zacznijmy od tej najbardziej emocjonującej, czyli od spalania. Ile byś dał? Spalanie ewidentnie jeden listek, tak. Jest to chyba jedyny minus tego samochodu. Jego Duży? spalanie. Duże spalanie, duży apetyt na paliwo z racji napędu Q4. Niestety ten napęd generuje spalanie. Jeden listek. Ale coś za coś. Przejdźmy teraz do osiągów w takim razie. No, co do osiągów, śmiało możemy tu przyznać 4 listki, tak. Tutaj będzie V6, odwrotnie 260 proporcjonalnie. koni, no to musi dawać frajdę z jazdy jednak i jakieś osiągi. No dobrze, jeżeli mamy 4 listki przy osiągach, to czy komfortowo osiąga nam się te wyjątkowe prędkości? Mamy tutaj wersję TI. Tak, niestety. Nie było nic więcej w Alfie Romeo niż wersja TI, więc komfort jest tu naprawdę duży. Czyli jest to najbogatszy model. Jest to najbogatszy model, jest to najwygodniejsza, najbardziej komfortowa wersja, więc myślę śmiało 4 listki. I najbardziej kontrowersyjna kategoria awaryjność. Awaryjność, tak. Spróbujmy złamać mity, ponieważ poza zaniedbaniami, uszkodzeniem silnika poprzez poprzedniego właściciela nie mogę powiedzieć złego słowa na ten samochód. Naprawdę, użytkuję go już 3. rok. Nigdy mnie nie zawiódł praktycznie, poza tym drobnym jednym szczegółem. I bezawaryjność jest na wysokim poziomie. Czyli gwiazdek, Listki listków 4. 4. Okej. Quattro. Kamil, udowodniłeś, że jesteś prawdziwym samcem alfa, dlatego dla Ciebie ten pamiątkowy kubek. Gratuluję. Dziękuję. Fantastyczny kierowca, fantastyczne auto, niesamowita fura, no i niesamowita frajda. Moi drodzy, to była taka zapowiedź drugiego sezonu, który dla Was już szykujemy. Miejmy nadzieję, że spotkamy się już na początku wiosny. A teraz udostępniajcie ten odcinek, subskrybujcie, lajkujcie. Ciao Alfisti. Ciao! Damn,